Serdecznie zapraszam do odcinka 55 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Pruska Wrona, część 5. W poprzednim, 54 odcinku opowiedziałem o spisku, w którym główną rolę odegrała masoneria. W tym odcinku opowiem, w jaki sposób została wykorzystana masońska encyklopedia z XVIII wieku. Należy zauważyć, że zgodnie z prawdziwymi zasadami masońskimi Ramsay w swoim przemówieniu wyraźnie stwierdził, że encyklopedia ma zajmować się sztukami wyzwolonymi i nauką oraz że teologię i politykę należy wyłączyć z rozważanego schematu. Jak więc się stało, że ostatecznie tym dwóm tematom encyklopedyści poświęcili najwięcej uwagi, tak że ich dzieło stało się głównie atakiem na Kościół i monarchię? Otóż w roku 1746, kiedy to Diderot i D'Alembert mieli rozpocząć pracę nad encyklopedią, doszło do upadku francuskiej masonerii pod rządami hrabiego de Clermont oraz inwazji lóż przez elementy wywrotowe. Tak więc projekt encyklopedii zaproponowany masonerii w 1737 roku z najlepszymi intencjami został przejęty przez ich rewolucyjnych następców i zamieniony w całkowicie przeciwny cel. Jednakże to nie mistrz tańca Lacorne i jego zwolennicy przyczynili się najbardziej do rozpowszechniania encyklopedii. Głównym sprawcą całego spisku był Fryderyk Wielki, który nie tylko zwerbował Woltera i dokonał swojej pośpiesznej inicjacji w masonerii. To właśnie on w momencie ukazania się pierwszego tomu encyklopedii w 1751 uczynił Diderota i D'Alemberta członkami Pruskiej Akademii Królewskiej. W następnym roku Fryderyk zaproponował D'Alembertowi przewodnictwo Akademii w miejsce Maupertuisa, ale oferta ta została odrzucona. Jednakże w 1755 roku i ponownie w 1763 D'Alembert odwiedził Fryderyka w Niemczech i regularnie otrzymywał emeryturę z Berlina. Nic więc dziwnego, że kiedy encyklopedia dotarła do litery P, zawierała w niepodpisanym artykule o Prusach pochwalny tekst, tak zwany panegiryk, na temat cnót i talentów znamienitego monarchy, który przewodniczył losom tego uprzywilejowanego kraju. Sztuka Fryderyka Wielkiego, podobnie jak jego następców na tronie Hohenzollernów, polegała na wykorzystaniu każdego ruchu, który mógłby wesprzeć projekt pruskiej supremacji. Wykorzystał masonów tak, jak filozofów czy Rzymian, do realizacji swojego wielkiego planu zniszczenia francuskiej monarchii i sojuszu Francji z Austrią. Za pośrednictwem swoich przedstawicieli przy sądzie Francji udało mu się wywołać niezgodę między Wersalem a Wiedniem i zdyskredytować Marię Antoninę. Poprzez swoich sojuszników w lożach masońskich i tajnych stowarzyszeniach udało mu się dotrzeć do ludzi z Francji. Złoto i prasy drukarskie Fryderyka Wielkiego zostały dodane do pras orleańskich, rozpowszechniających literaturę wywrotową w prowincjach. W miarę upływu stulecia stowarzyszenie założone przez royalistów i katolików przekształciło się w machinę zniszczenia przez intrygantów rewolucyjnych. Rytuały i symbole były stopniowo wypaczane aż do ostatecznego końca, zaprzeczając celowi, dla którego zostały ustanowione. 2 stopnie Różokrzyża i Rycerza Kadosza zaczęły symbolizować odpowiednio
wojnę z religią i wojnę z monarchią francuską. To nie ortodoksyjny katolik, ale okultysta i różokrzyżowiec opisuje rolę masonerii w rewolucji. Masoneria została nie tylko sprofanowana, ale służyła jako przykrywka i pretekst do spisków i anarchii. Pod wpływem okultystycznych mścicieli osoby Jakuba Dimolé i kontynuatorów schizmatycznego dzieła świątyni. Zamiast pomścić śmierć Hirama, pomścili jego zabójców. Anarchiści wzięli pion, kwadrat i młotek i napisali na nich wolność, równość i braterstwo. To znaczy wolność dla zazdrości, równość w degradacji, braterstwo dla zniszczenia. To są ludzie, których Kościół słusznie potępił i których zawsze będzie potępiał. Jakże wymowny jest opis znaczenia haseł rewolucji francuskiej, często używanych w naszej rzeczywistości. Wolność jest hasłem z natury utopijnym i może wywoływać tylko zazdrość. Równości nigdy nie było i dla klasy średniej oznacza bez wątpienia degradację. A braterstwo realizowane za wschodnią granicą poprzez rozbrajanie naszego małego imperium i finansowanie wojny może doprowadzić tylko do jego zniszczenia. Tak więc należy przypuszczać, że siły zła propagujące owe hasła, mimo upływu ponad 200 lat, nadal realizują swoje złowrogie plany, zakładając i wykorzystując instytucje, których nazwy nijak się mają do prowadzonej przez nie działalności. Czy moja ocena iluzorycznej rzeczywistości jest błędna? Może masoni są niewinną i pokojową nastawioną organizacją, realizującą jedynie hasła rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo, jak ich poprzednicy sprzed kilkuset lat. Czy prawdą jest, że masoneria ma jakiś wpływ na naszych rządzących? Na te pytania spróbujcie odpowiedzieć sami, a ja w podpowiedzi podam informację z marca 2015 roku. Otóż francuska senacka komisja do spraw państwowego szkolnictwa zaprosiła na swoje oficjalne posiedzenie mistrza Wielkiego Wschodu Francji, Daniela Kellera. Można zadać pytanie, jaki był cel tego zaproszenia. Otóż republikańscy politycy chcieli, aby mistrz przedstawił im masońską wizję edukacji. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 55, w którym opowiedziałem, w jaki sposób została wykorzystana masońska encyklopedia z XVIII wieku. Serdecznie zapraszam do odcinka 56 pod tytułem Renesans okultyzmu, część 1.